można by się spodziewać, że kiedy Daniel Craig przestanie być Jamesem Bondem, no to nie zobaczymy go w żadnej spektakularnej roli przez jakiś czas, ale nic bardziej mylnego. No, druga część, no, tak naprawdę no wiadomo, jest to druga część, zresztą sam Rian Johnson, reżyser, bardzo się wkurzył, gdy wytwórnia nałożyła na niego, że tak, trzeba dołożyć, że to jest no, na noże, musi być, bo on chciał tylko dać tytuł Glass Onion, czyli no to naprawdę można powiedzieć szklana cebula. To oczywiście jest nawiązanie do tego baru i on chciał dać tylko i wyłącznie to w ten sposób, no ale Netflix powiedział, nie, trzeba dołożyć, żeby ludzie wiedzieli, że to jest to. No a Johnson powiedział, nie, no ludzie przecież nie są debile i ogarną to sobie, ale to jest tylko jedna z tych rzeczy, które rzeczywiście no jakoś tam nie wyszły. Ogólnie co mnie zaskoczyło w tym filmie, no bo oczywiście oprócz tego, że obsada jest kosmiczna, nawet Ethan Hawke, który tam naprawdę pojawia się w filmie może na 2 minutki, może nawet nie tyle, jest tam przez przypadek, bo tak naprawdę on wtedy, niedaleko, chyba bodajże w Bułgarii albo na Węgrzech, kręcił serial Moon Knight, no i akurat stwierdzono, będzie, niech wbije, niech się pojawi na sekundkę. Fabuła jest bardzo zagmatwana, bo okej, w porządku, niby oglądamy film, niby jest to, co my oczywiście wiemy, znamy, ale gdzieś mniej więcej, może nawet nie w połowie filmu, tylko gdzieś tam powiedzmy po 1/3 mamy pokazane te same wydarzenia, których byliśmy świadkami do tej pory, ale z perspektywy innego widza. I tutaj czegoś dowiadujemy się więcej, tutaj o coś innego jest, na przykład dowiadujemy się, że pojawia się Hugh Grant, który stwierdził, tak, jestem mężem Jamesa Bonda, także jak najbardziej to jest wszystko w porządku. Takie oczywiście stwierdzenie, że tam jest mnóstwo, bo pojawiła się ta, która napisała morderstwo i tak dalej, mnóstwo tych oczywiście jest ukłonów. Joseph Gordon-Levitt, który pojawia się w każdym filmie Ryana Johnsona i że nie wiesz, kogo on tutaj gra, proszę bardzo, co godzinę jest gong. Akurat w tym przypadku jest to głos Josepha Gordona-Levitta, więc jak najbardziej. Fabuła mi się bardzo podoba, bo rzeczywiście, jeżeli oglądasz uważnie, jeżeli jesteś detalistą, a ja niestety jestem, więc przyłapałem pewne postacie na pewnych rzeczach, nie będę mówił o co chodzi, nie będę zdradzał, bo akurat nieświadomość tych wszystkich czynów jest to smaczek. No chyba, że rzeczywiście mówisz, aha, on zrobił tutaj to, ona zrobiła to, no jeżeli to akurat rzeczywiście zauważysz, że to wychwycisz, to będziesz miał przyjemność, ale nie, spokojnie, jak oglądasz z kimś, to nie zdradzaj, bo rzeczywiście nie wszyscy muszą wiedzieć. Fabuła mi się bardzo podoba, jak jest poprowadzona, naprawdę. Rzeczywiście, no, niby są pewne wskazania, które nam mówią, ten osobnik, ta osoba, ten pan, ta pani może być złolem, no bo wiadomo, że w każdym filmie się pojawia na końcu złol, ale ten film no, jest to stricte detektywistyczny. Jeżeli lubisz filmy o Herkulesie Poirot, oczywiście o Sherlocku Holmesie i tak dalej, to jest gratka, jak naprawdę to jest bardzo wszystko dobrze poprowadzone. Co mi się bardzo spodobało, to jest w sumie w telewizji jest bardzo często w takich właśnie filmach o Kojaku, o Columbo, tych oczywiście też nowszych, gdzie mamy jakąś tam powiedzmy zagadkę, telewizja ukrywa pewne rzeczy, a tutaj jest wszystko pokazane, tylko akurat reżyser to robi tak sprytnie, że on to jest na zasadzie, wiesz, sztuczek magicznych, no, teoretycznie, że niby coś tutaj się dzieje, popatrz, jest tutaj w tej ręce, a tą ręką tutaj sobie chowam i zmieniam, więc wszystko jest pokazane, ale tak jest dobrze odwrócona nasza uwaga, że my na to nie zwrócimy nomen omen uwagi i akurat to mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o aktorstwo, to nawet się nie będę rozgadywał, no bo co tu dużo mówić, mamy iście bajeczną obsadę. Jeżeli nie mamy bardzo dobrych aktorów, to chociażby mamy znanych aktorów, oczywiście, że tak. Miała się pojawić Kelly Cuoco, czyli Penny z serialu Teoria Wielkiego Podrywu The Big Bang Theory, no ale okazało się, że nie przeszła rozmowy kwalifikacyjnej, no niech tak będzie, po prostu przyszła na przesłuchanie, ale okazało się, że Rian Johnson stwierdził, nie, akurat Katie Holmes jest lepsza w tej roli. Katie Holmes, nie, Kate Hudson. Katie Holmes tutaj w tym filmie nie występuje i rzeczywiście nie udało się, ale poza tym, no, prawie się wszystko rzeczywiście udało, także obsada jest dla mnie bajeczna, dobrze jest dobrana. Wiem w tym momencie, że będzie oczywiście trzecia część i gdy tylko jedynka okazała się sukcesem, Netflix zażyczył sobie od razu 2 i 3. W ogóle Rian Johnson powiedział przy okazji pierwszego filmu, że taki był pomysł, a żeby Daniel Craig w każdym z filmów miał inny akcent. I w ogóle bez podawania przyczyny. Po prostu tak to wrzucimy, ciach, dziękuję bardzo i tak będzie zrobione. No ale jakoś chyba nie przeszło to, a no, nie udało się, ale rzeczywiście Craig ma akcent dosyć zawodowy. Słuchaj, ja po angielsku mówię gdzieś mniej więcej od 38 lat, ale ten jego południowy akcent dosyć tak był zawodowy, tak gruby, tak twardy, że osobiście sam włączyłem,
No nie osobiście. Sam sobie włączyłem napisy, żeby rzeczywiście wiedzieć, co on mówi, no bo ciężko było go rzeczywiście zrozumieć. Więc aktorsko ten film bardzo dobrze jest zrobiony. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju smaczki, no to też twórcy dają nam informację, że rozwiązanie tej zagadki jest takie, a nie inne i no, na pewno tak masz, że obejrzysz raz, akurat ten film jest specyficzny, bo gdy już będziesz oglądać drugi raz, no to w tym momencie już wiesz, okej, rzeczywiście tu jest to ukryte, tu jest to i w tym momencie patrzysz na te rzeczy i mówisz, no jak to mogłem przeoczyć, albo mogłam przeoczyć. No rzeczywiście tak nie można było, ale tak to akurat rzeczywiście w tym filmie jest. Wszelkiego rodzaju zagwozdki, wszelkiego rodzaju te rzeczy, no bardzo dobrze się ugrywają. Również, no co chyba nie jest jeszcze aż tak bardzo częste, nie jest tak bardzo popularne, w końcu pojawia się wątek właśnie pandemiczny. Niby nic wielkiego, no ale studio wielki kładło nacisk na to, że jak najbardziej, oczywiście tak. Przykręcili śrubę gwiazdom, bo m.in. Craig Bautista, a także Kate Hudson chcieli zamieszkać w super świetnym hotelu, gdzie tam było $2000 za dobę, a nie, jeżeli chcecie to z własnej gotówki musicie płacić, ale my wam w tym momencie mamy dla was jakiś tam, nie wiem, tańszy pensjonat czy cokolwiek. Rian Johnson dokładnie wie, co on chce uzyskać tym filmem, to znaczy on wie, jak poprowadzić tę fabułę i też, jak mówiłem wcześniej, że tutaj jest sztuczka magiczna, patrz, a tutaj jest rzeczywiście co się dzieje, dokładnie wie, w którym momencie odwrócić naszą uwagę i to jest niesamowita umiejętność, bo jest wielu twórców, gdzie próbują rzeczywiście jakąś tam zagadkę, jakąś tam zagwozdkę nam sprzedać, ale w tym momencie jest, my już wiemy, widzimy. I tutaj nawet, jeżeli no taki detalista jak ja rzeczywiście no początek rozwiązałem od razu, wiedziałem kto zamordował na początku. Nie mówię o całej reszcie, ale mówię na początku, jak to rzeczywiście udało mi się, wykminiłem, dodałem 2 do 2 i tym razem nie wyszło mi 22, a wyszło 4. No to rzeczywiście dla wielu ludzi będzie to na tyle zagadkowe i dobrze poprowadzone, że to jest coś pięknego, no bo okej, my już znamy już Johnsona, czy to oczywiście mieliśmy Loopera, czy chociażby był ostatni film Gwiezdnowojenny, on rzeczywiście dobrze wie, on w większości wie, jak to rzeczywiście chce poprowadzić, jak zrobić, ale ewidentnie seria na noże, no to jest coś, co on rzeczywiście tak czuje, bardzo, bardzo czuje i można by się zastanawiać, czy ten film jest wart obejrzenia, czy jednak sobie odpuścić. No, słyszy, że cały czas mówię tak, więc jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że ten film jest godny polecenia. Tutaj widzisz, cały czas sobie zwiastun leci, możesz sobie go spokojnie obejrzeć. W tym momencie jest już dostępny na Netflixie. Możliwe, że pojawi się powtórnie w kinach, ponieważ ten film był pokazywany przez tydzień w kinach, ale chyba tylko w Ameryce, ponieważ chcieli, dystrybutorzy wiedzieli dokładnie jak to wygląda i oni wiedzieli, to będzie hit, więc ugadali się z Netflixem, że jak najbardziej chcemy, ale tylko na tydzień. Netflix powiedział tylko i wyłącznie na tydzień. Możecie w tym momencie ten film na tydzień przed premierą Netflixową pokazać. No i jak najbardziej to się wszystko dobrze sprzedało. Na Netflixie również bardzo fajne tego filmu są oceny, no i możliwe, że gdzieś w okolicy lutego, pod koniec lutego, początek marca ten film wróci do kin, ale znowuż będzie to jakaś tam edycja limitowana przez tydzień i też nie obstawiam, że to nagle będzie, popatrzcie, 600 kin w Ameryce, Wielka Brytania, Polska, Niemcy. Nie, domyślam się, że pewnie kilka kin w Ameryce. Zobaczymy, jak to będzie, aczkolwiek czekam już bardzo, naprawdę, na trzecią część, gdyż tak, pan Blanc, super, bardzo ciekawy detektyw, który jest beznadziejny, naprawdę jest beznadziejny w głupich rzeczach, zresztą jak sam to mówi, to jest postać, mówiłem wcześniej, że myślałem, że po tym, gdy już Daniel Craig odwiesił na kołek, że tak powiem, rolę Jamesa Bonda, że w tym momencie dziękuję bardzo. Nieczęsto się tak zdarza, że jeden aktor ma kilka jakichś tam fajnych serii, fajnych cykli, a tutaj się okazało, że proszę bardzo, można. I tak naprawdę film, pierwsza część była wielkim zaskoczeniem. Tutaj w tym momencie już mieliśmy pewien poziom i bardzo często tak jest, że kiedy już mamy kolejną część, to musi być więcej, głośniej, mocniej. Okej, niby tutaj mamy więcej, bo rzeczywiście pojawiają się niesamowite rzeczy. No, zagadka również jest poprowadzona w dwójnasób. Nie będę zdradzał fabuły, więc obejrzyj sobie jak najbardziej. Mówię, na Netflixie jest dostępne, można spokojnie obejrzeć. Także polecam ten film, jak najbardziej polecam. Czekam na część trzecią.
Czy będzie 4, 5? No na razie w tym momencie Netflix kupił 2 i 3, już wstępnie wiadomo jak to wyglądało, ale domyślam się, że ta ilość łapek, a także podwójnych łapek, bo Netflix również ma takie podwójne łapki i będzie się zgadzała, no to pewnie sobie stwierdzą, ok, no to jeżeli my chcemy, Johnson chce, Craig i cała ta oczywiście ekipa, jeżeli oni się zgodzą powrócić i nakręcić 4. część, no to w sumie czemu nie? Jestem za, jak mawiał Lechu, a nawet przeciw. A jeżeli lubisz jak najbardziej takie recenzje, to sprawdź tę listę. Oj, tam takowych jest całe mnóstwo.